Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku coś, co dostałem z AliExpressów. Mianowicie chciałem sobie do auta dać dodatkową ładowarkę, taką magnetyczną. Jedynie, jak to dotkłem, to prawie nic nie waży. I te szpary, co tutaj są na tyle duże. I właśnie ten plastik, dlatego obzdjęciowałem to prędzej. Bo się bałem, że mi to się rozpadnie, a mianowicie chcę zobaczyć, ile to jest warte, a coś mi się wydaje, że da się naciągnąć, bo pisze, że to niby 30 W może ładować, ale patrząc na to, jakie to jest ciężkie, coś mi się nie chce wierzyć, więc zrobiłem sobie zdjęcia, niż to rozbiorę, bo może się okazać, że rozwalę to. A mnie po prostu kusi. No jak widzę takie niespasowane plastiki, to no co mam wam powiedzieć. No i co? Patrzymy do środka. Pierwsze co? Mamy drucik miedziany, który jest lakierowany. Grubość tego lakieru to jest nawet nie setki milimetrów, tylko tysięczne milimetra. No i jeden kabel leży na drugim. No kurczę, co się może stać źle? W najgorszym wypadku dojdzie do zwarcia i usmaży wam ładowarkę. Albo jak zostawicie to na włączonym silniku i wyjdziecie z auta, to wam się spali samochód. No co się mogłoby innego podziać? No przecież to jest goła miedziucha, tylko jedna na drugiej. No ale dobra. Spróbujmy to wyciągnąć. Jak to będzie? Tutaj są jakieś zaczaski. I już widać, że to jest jakaś uniwersalna płytka, bo tutaj też coś powinno być. Tu są chyba jakieś miejsca, co powinno odprowadzać ciepło. Może, że płytka jeszcze jest do czegoś innego wykorzystywana. A co z drugiej strony mamy? Nie za bardzo dużo. Mamy jakiś model płytki. Zrobię na pewno zdjęcia z tego. Wam dam do zoomu. Już tak na pierwszy rzut oka to mi się wydaje, że to są jakieś kondensatory albo coś. I ten ma inny kolor, więc już fajnie się zaczyna robić od początku. To tak jakoś wygląda, jakby to było przegrzane. Nie, możliwe, że się za bardzo czepiam. Za kilka złotych, więc biorę się za robienie zdjęć. No ale to już mi mówi wszystko i tutaj chyba została jeszcze naklejka. O, to jest wklejone w ogóle, ta cewka. Aha. A to jeszcze się wkleja do czegoś innego. Zajebiście. Więc teoretycznie to jest jakiś klej, to jest do tej cewki. A tu są magnesy. A to jeszcze jest coś, do czego to by mogło być innego wklejone. Więc ta cewka jest uniwersalną cewką. Też ona nie jest do niczego specjalnie wklejona. I tak samo widzicie, tu macie te uzwojenie, co jest wzdłuż i ten drucik, który jest bezpośrednio tu. I jak odpowiednio byśmy szarpnęli, no to widać, że to się tam rusza w środku. Więc jest jakoś. Brakło. Więc będzie jakoś. Jakoś to będzie. Chyba spróbujemy ładować. Wziąłem sobie telefon. Ile tutaj tej baterii mamy? 68%. Spróbujemy to troszeczkę nabić. Porobię zdjęcia, zanim to wybuchnie. Zdjęcia porobione. Mam ładowarkę. Na koniec filmu będą zdjęcia, co to za ładowarka.
Użyjemy kabelek, też obzdjęciowałem go zanim tutaj zacząłem coś robić, bo zawsze może się tak skończyć tym, że coś się podzieje. Dobra, włożymy sobie. To se przemigało, tu się ładowarka przestawiła na 9 V od razu. Ciekawe, wyciągniemy jeszcze raz. Czyli sobie wynegocjowało, no tak żebyście widzieli. Pięć V sobie wynegocjowało, nie ma podboru, więc tyle dobrze. Weźmiemy sobie telefon, który powinien umieć się ładować. Był dźwięk. Świeci dioda, jestem tylko jedynie ciekawy, jak to jest tak zabudowane, to co przez ten nie w pełni okrągły otworek mam wiedzieć, że się coś w środku dzieje? Widocznie tak. Bo by można było gdzieś tutaj zrobić jakiś mostek albo coś. No ale dobra. Powiedzmy, mamy niecałe 9 W ładowania. Ok, zjechałem z środka. Szukamy miejsca, kiedy będzie najmocniej ładowało. Powinno gdzieś na środku. Co? Już nie udaje się wyciągnąć tyle, ile trzeba. I tak a propos, tutaj są magnesy. I tutaj powinny być chyba magnesy też. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo miejsce jest zostawione, więc tutaj gdzieś mocno ładowało. Nie mam jak tego zmierzyć, bo nie mam do tego adekwatnego sprzętu pomiarowego, więc to jest takie mocno na czuja. Róbmy to tak. Tak mniej więcej symetrycznie jakby to miało być. Mniej. Więcej. Czuję, czy się coś grzeje. No, grzeje się coś. Termowizji nie mam, bo mi się rozładowała. No ale działa. Nie ma Magic Smoke'u, jak to się mówi. No ale troszeczkę więcej od tego oczekiwałem. Przynajmniej jest taki plus, że elektronika jest z dala od cewki. Cewka troszkę też już jest cieplejsza, że nie będzie się grzał telefon od cewki i od elektroniki. Szkoda, że nie mam bardziej rozładowanego tego telefonu. Być może jeszcze zrobimy tak, że specjalnie rozładuję troszkę ten telefon, by wymusić ładowanie na 12 V. Niestety nie mam nic innego, co bym mógł tym ładować. Możliwe, że teraz nie umiem wskoczyć na wyższe, bo mam za wysoki ładunek, za bardzo naładowaną baterię. No ale chyba to zostawimy w ten sposób, że rozładuję ten telefon tam do powiedzmy 30-40% i spróbujemy zrobić ten test jeszcze raz. Zobaczymy, jak to będzie działać albo nie działać, co się będzie działo. Podładuję sobie też termowizję i zobaczymy, jak to się grzeje, choć
10 watów. To wystarczyło tutaj na połowie tych drucików. No ale dobra. Tu jeszcze takie spostrzeżenie. Tu mamy takie dwa słupki. Raz, dwa. I wszystko, czyli wasz telefon za 100 albo 1000 złotych się będzie trzymał na tej jednej śrubce. Czy bym temu wierzył? Tak, no może coś wytrzyma, ale nie jeździłbym cały czas z telefonem na tym jako uchwyt, tylko kiedy konieczne. No ale dobra. W tym czasie, jak to się będzie ładowało, to jeszcze zobaczymy to. Ja sobie kupiłem od razu z montażem. To jest też taki plastik Elefantastic. Tutaj widzę, że niedolany. Jak to mi przyszło, to worek się do tego przykleił. Tutaj troszeczkę ten klej odpadł. Prawdopodobnie jednorazowe to będzie i to jest na kleju. Bo normalnie ta stopa się trzyma bez kleju, a tu jeszcze jest klej, więc jak to założycie, to prawdopodobnie już nigdy tego nie ściągniecie. To mi jeszcze się podoba. Popatrzcie sobie. To sobie odkręcam i to ma lekki ruch, więc nawet jak nie sięgniecie ręką, to jest szansa, że na dziurze telefon wam pod rękę podskoczy. Więc chciałem taniej, bo były podobne oferty troszeczkę drożej. Chyba wiem teraz, dlaczego tutaj jest taniej. To tak jedynie wygląda w miarę sensowne. Sprężyna mocno trzyma. Nigdy tego nie używałem. Usiedziało się na 1 amperze. Czyli mamy 9 W ładowania, gdzie to niby ma mieć 30, no ale dobra. No i ten pierścionek magnetyczny, który też mam tak wklejony nie na telefon, tylko po prostu do etui. Ślady jeszcze kręcenia filmów. Dobra. Rozładuję telefon, naładuję termowizję i jeszcze szybki test. Kolejny dzień testów. Telefon w miarę rozładowany. Mamy 37%. Mam inny zasilacz większy, jakby tego było za mało. Przyniosłem sobie też inne kabelki i adapterek, jakby było trzeba. Więc na razie spróbujmy znowu tym to zasilić. I mamy na 9 V stoimy. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Co? Będzie to ładować, czy nie? Okej, tu jest. No ale stoimy na 9 V. Póki to jest świeże. Spróbuję Wam dać zoom na to, co się dzieje tu na telefonie. Od razu mamy 27 stopni. Coś plastikowego, o tym nie pomyślałem. No ale dobra. Powiedzmy, tym sobie będziemy pokazywać. Jeżeli macie kamerę termowizyjną i nie jesteście pewni rozdzielczości, to możecie sobie zrobić tak. Bierzecie sobie obcy element i po prostu tutaj czubek, czyli ten chip, tutaj ten osiąga już 30, pomału 40 stopni. I tak samo tutaj ten, czyli prawdopodobnie tak samo ten chip. I ładujemy 1 amperem przy 9 V, czyli mamy około 9-10 W. Dobra, nic za bardzo tu nie będziemy zmieniać. Zmienimy sobie tylko ładowarkę. Tylko ja sobie muszę to zrobić tak, żebyście widzieli. Adapter jest 10 amperowy, ładowarka ma 87 W, więc stawiam, że nie braknie ładowarki.
I negocjacja się zaczęła tak samo od 5 do 9, więc nie wskakuje na wyższe napięcie, mimo że tutaj powinno spokojnie sobie negocjować więcej. Więc troszeczkę coś chyba leci w kulki. Ale mam takie podejrzenie, że problemem jest ten pseudo podrobiony kabel. Zdjęcia będą później. Więc spróbujmy sobie tutaj wziąć kabelek, który jest adekwatny raczej. I sobie damy tutaj. Czasem musimy przesunąć. I co? I lecimy tak samo na 9 V. Więc raczej to tutaj nie negocjuje troszeczkę większego napięcia, a mogłoby. Telefon jest w stanie przyjąć większy ładunek. Może, że chwilę poczekamy. Mamy 1 A, spokojnie. Więc jakby miało być, to by ładowało większą mocą. Tu sobie zobaczymy. Mam nadzieję, że widać. W sumie skala, co jest tutaj z boku, pokazuje maksymalną temperaturę. Powinna 38 stopni. Tu mamy takie też pomału 38. Sama cewka ma 22, gdzie telefon ma jeszcze 18, bo to jest dość chłodno. No ale jesteśmy na 10 W. Więc coś tutaj nie do końca działa jak powinno. To powinno dawać więcej. Jeszcze spróbuję troszeczkę poruszać, ale myślę, że to jest w tym miejscu, gdzie powinno być. Nic się za bardzo nie zmienia. Mamy tyle samo watów, więc teoretycznie 30, praktycznie udaje mi się wyciągnąć z tego 10. Jakbyście mieli jakieś pytania, pytajcie śmiało. Zdjęcia i linki afiliacyjne do materiałów będą w opisie. Wziąłem jeszcze taki adapterek, albo jeszcze, dobra. Już mamy C na C. Pominiemy sobie wszystko, jeszcze może być z tym problem. Jak znajdę link do tego, to też podeślę. Raczej będzie w opisie. Chciałem to kończyć, ale jeszcze, jak to się mówi, test bez wykluczenia wszystkich zmiennych to nie jest do końca test. Nie chciałbym to tak zostawić, bo zapewne... Teraz świeci, długo świeciło na czerwono. Jestem ciekawy, czy by to szło jakoś sprawdzić tutaj. Może napięcie by tutaj zmierzyć, jakie jest na tym. Może to by było jakiś ten odnośnik. Dobra. Sobie tutaj termowizję uruchomię. Czy się coś grzeje bardziej? No, 41 stopni. Mam nadzieję, że widać. Nie mam jak podesłać bezpośrednio filmu z termowizji z racji, że to jest taki stary już system operacyjny, że mam utrudnione obsługę, no bo jednak sprzęt jest wiekowy. No ale dobra, uznajmy, że działa. Coś to robi. Spalić się nie powinno. Poskładamy sobie to. Werdykt bardzo prosty. Dostajesz tyle, ile zapłacisz, czyli było tanie, więc dużo nie oczekuj. Mam nadzieję, że dobrze to składam. Nie oczekuję od tego aż za dużo, z racji, że naprawdę było to tanie. Tu jeszcze powinny być magnesy, ale ich nie ma. Tu już jest, jak to się mówi, na to się już nie ma wpływu.
Mi się wydaje, że chyba było do tego wczepione. W ten sposób jakoś. Tak to może być. Więc tak to złożymy. Jeden dzień minął, ale pamięć nie jest absolutna. Więc to sobie tutaj wczepimy. Składamy jakoś, bo to nawet nie trzeba było nic specjalnie rozkręcać. Wszystko było wklikiwane. Jak ja to mówię, jeżeli to ktoś składa na taśmie i składa tego 50 na godzinę czy na 5 minut, to nie może być to aż tak skomplikowane do poskładania samemu. Ok, to musi być jednak tutaj wkliknięte. Dobra, już to mamy. To sobie rozsuniemy. Ten przewód tak żeby nie miało możliwości za bardzo jak się ruszać i żeby gdzieś dotkło. Ten klej powinien to utrzymać. Więc to będzie tak. To powinno się wsunąć tu. Troszeczkę, tylko ta krawędź i ta krawędź trzyma to przed wypadnięciem do środka. Super. Dobra. To sobie założę później do auta. I dam znać, czy daje radę to ładować samochód, a raczej w samochodzie telefon. Mam podobną 15W ładowarkę. Może nie podobną, ale coś podobnego. Jestem ciekawy, jak to będzie działać. No, to się nie trzyma. Dlatego dali ten pierścionek. No, to ładnie przyciąga. Dlatego ja to mam zrobione tutaj tak. Też nie jest jakoś super, no ale niby działa. Dobra, to ja dziękuję serdecznie. Linki do sprzętów w opisie. I co? Życzę wesołych świąt, bo akurat mamy święta. Do zobaczenia, do następnego. Cześć.